Cześć, dawno nie było odcinka z targu Staroci, więc dziś zabieram Was gdzie? Oczywiście na targ Staroci. A ja sobie gram na gramofonie, trali tralalala, trali tralalala. To jest stołek, ile? Bezcenny pewnie, jak nie ma ceny. Pana? Nie moje, nie. Piotrka, ale odczep na chwilę. O, halo centrala. Zobacz, jakie telefony na centralę. Mam to jeszcze. Masz? Mam. Sporo, wiesz, jak my w tym domu kultury to było bardzo dużo. A teraz serce mi pęka. Wszystko niemieckie. Przed chwilą przeglądałem, więc oszczędzę Wam przeglądania niemieckich płyt. VHS i coś dla Jarka z kanału Jarek Poleca. Jarek już byś tutaj siedział i grzebał za filmami. Zobaczymy, czy to nagrywał w domu. Jutro nie umiera nigdy. Czyli w miarę nowe filmy. Cała była w tym. Pamiętam. Ale zobacz, jaki gangst, patrz. Kodak. Cegło. Pan Janek ma Walkmana, ale nie ma technika jakaś. Czy na Polaroid, czy nie ma? Co najciekawsze, one miały to do siebie, że jeszcze trafiły. O. To już nie słychać. Nie działa. To była akcja jeszcze taka, że Kamery. Nic śmiesznego jest, patrz na VHS. Klasy. O, płyty. Ale zniszczone to wszystko. to jest stara wersja tego zespołu, który teraz jeździ na rowerze, nie? Nie wiem. Ale zobacz. Jakieś jakby wapno, wapnie. Tak, może być. Po remoncie, kurde, jakby ktoś wyciągnął te płyty. Ale strasznie zniszczone. Zobacz. No, po zalaniu. Po zalaniu z jakimś wapnem. Tak, chyba tak, bo są całe w takim jakby wapnie, farbie. No. Znaczki z USA. Ale zobaczymy, co tu w płytach. Radio Telewizja Belgrad. O, cześć. Co tu patrzysz? Cały jestem w tej farbie. Taką kasetę znalazłem, sutanna. Zobaczcie, jaki jestem już brudny. Nie wiem, co to jest w ogóle. Jak ktoś coś takiego widział kiedyś, to dajcie znać w komentarzach. Odkładam panu do pudełeczka. Dobrze. Dzięki wielkie. Nie, również dziękuję. Pytaliście mnie nieraz o płyty CD, żebym nagrywał. Tu chyba nie jest nic specjalnego. Chyba, że ja się mylę.
Ja nie zbieram CD-ków, ale zobaczcie co jest. Disco polo nawet. Myślę, że ja mam drugą dostawkę do tego, bo ja mam coś takiego. Masz to? Tak, no. Internet z plusa? Tak. Ciekawe czy by działał teraz. No właśnie. A ładnym opakowaniu. Fajnie. Dawało się jak wizdóweczki. Sony Ericsson. Kasety magnetofonowe. Zobaczcie, ceny już. W foliach jeszcze. Zobaczcie co znalazłem. Nie wiem, czy to są oryginały, czy to są piraty. O. Zaraz zobaczymy na przykładzie depeszy. Patrzcie, pirat. Więc też trzeba, jakbyście szukali CD-ków, wiadomo, że sprawdzać. Tu też widziałem. Patrzcie, tutaj kolejne depesze i pirat. Odłożymy. Tu widzę kolejne. Kombi symfoniczne i pirat. No tak to czasami wygląda też. Zobaczcie jaką książkę znalazłem u pani za 15 zeta. Biorę. To są po 10 zł. Wartburga nie potrzebuję. Mój wujek miał Wartburga. Ja mam Hondę jeszcze. Masz Hondę? Taki szarpik. Przepraszam, żona do mnie dzwoni, a ja tu stoję. Może jakiś kupiec. No. Idealny zestaw suszarka dla mnie. Później za koko szybko wpada w oko. Tak. Ale całkiem nawet fajny technik. Korzystam taki średniowy, z daleka. Nie, aż tak grubo nie idę. Co mówię? Moskwicze Aleko. O, fajnie. Fajnie. To Volkswagena podchodziło fasa. Tak. Piątek nie dam, bo mi się przydadzą. Miał być kaska. Jak zrobić szupaka albo konia. Zobacz Jarek, jakbyś kaset szarpał, VHS. Zobacz ile kaset. Różnie, bardzo różnie. Tak, na rynku ale się trafi.
Idę zobaczyć te swoje zabawki. Coś opowiadać? Coś opowiadać? Co to za zabawki masz? Piękne masz te zabaweczki. Sansui z lat 70. Wzmacniacz po serwisie, tuner kładę, tylko w magnetofonie do wymiany są paski, ale to już zostawiam przyszłemu, ale za to tutaj zrobiłem wszystko, co się dało. Pokrywy wypolerowane, talerz taki, że można się w nim przeglądać, wymienione kondensatory elektrolityczne na włączniku, usunięte luzy w ramieniu, nowy olej w windzie, no wszyściutko zrobione. To jest który model? To jest PL12D. 12D. Tak, Mark II. No i tutaj mikrosyjki DD1. No to już jest fajna zabawka. Tak, ostatnio nawet takiego pokazywał doktor. No wiem, to są fajne zabawki. Co masz z płytek? No, zobacz sobie. Dowolety. Tam Wangelisa trochę i później polskie Perfekt i chyba ostatnie to jest też Perfekt. Tak. Panią masz te płyty, to Bo one mają się sprzedać, a nie być sprzedawane. no właśnie. Od razu przechodzimy do tego, co kupiłem, bo chyba to Was najbardziej interesuje. Tak jak widzieliście na materiale z targu Staroci, kupiłem za całe 15 zł tę książkę, kasety magnetofonowe i magnetowidowe. Nawet chwilę przeglądałem. Fajne są tutaj, ona się strasznie rozkleja. Fajne są tutaj te kasety opisane, różne. Myślę, że przyda się to do dalszego rozwoju i kształcenia. Taka ciekawostka. Zresztą czasami można w sumie spotkać tego typu pozycje, jeśli chodzi o literaturę. Nie jest to zbyt często, no to jest miejsce, jak widzicie, na płyty, ale o, może pięknie będzie ta książka leżała. Ale wracając, czasami można kupić takie książki. Ja zawsze, jak widzę coś ciekawego, no to kupuję, czy to są magazyny stare, czy jakieś czasopisma, bo uważam, że po prostu za chwilę tego nie będzie, nie ma wznowień. Zresztą no, to jest też takim ciekawym językiem napisane, bo wówczas ta kaseta była nowością, VHS szczególnie, więc ach i och nad tym nośnikiem, a dzisiaj sami wiemy, jaki to jest nośnik. Ale dobra, lecimy z płytami. Raczej dzisiaj na tym targu Staroci kupowałem płyty oczywiste oczywistości, ale w super cenie. Na końcu oczywiście podam cenę, więc oglądajcie do końca. A już teraz przypominam o subskrypcjach, komentowaniu, łapkach w górę, żeby kanał się rozwijał. No i co? Pokazujemy płyty. Tą płytę już mam w swojej kolekcji, ale była w stanie idealnym. Za kwotę zaraz Wam powiem, pomimo tego, że na końcu powiem całość kwoty. Małe WW. Tego nie trzeba przedstawiać, no absolutnie w świetnym stanie. Uwaga, pan mi to sprzedał za 2 zł. No ja nie pamiętam. Ja kiedyś kupiłem płytę winylową, pamiętam, za złotówkę parę lat temu. Jest to gdzieś na YouTubie w jakimś materiale nawet nagrane. Ale w obecnych czasach za 2 zł płytę winylową, no naprawdę. Aczkolwiek wszystkie miał ten pan płyty po 2 zł, ale z tych najciekawszych to była właśnie ta. Kolejna rzecz. Większość pewnie z Was ma, ja też już to posiadam, ale w kapitalnym stanie TSA Live. Odkładam. Moi drodzy, Lombard, Śmierć w dyskotece, też w kapitalnym stanie, no po prostu idealna ta płyta była, więc też po prostu to kupiłem. No i teraz przypominam też o mojej audycji w Radiu Bemowo. O, już tutaj poprawiam logotyp. W każdy wtorek 16-18 słyszymy się w Radiu Bemowo. Bądźcie ze mną wówczas we wtorki też. Kiedyś obok tych płyt, które Wam za chwilę pokażę, myślę, że bym dość przechodził tak obojętnie. Zresztą kilka lat temu, jak zaczynałem z tym kanałem i pierwsze takie moje przygody były na targach Staroci, gdzie właśnie chodziłem za płytami winylowymi, szukałem, to pojawiały się takie komentarze, dlaczego pominąłeś ten tytuł. No a teraz, kiedy miałem przyjemność spotkać się z Pawłem kilkukrotnie z kanału Winylowy Przewodnik i nagrywałem z nim i on też ma teraz swój kanał, więc polecam, kto nie subskrybuje, niech subskrybuje Pawła. No on mi zwrócił dość mocno uwagę na polskie płyty. Ja już od jakiegoś czasu też zwracałem w głębi siebie uwagę na to, że brakuje tych polskich płyt. One są coraz droższe. To już wielokrotnie chyba każdy Wam powtarzał.
każdy z Was też pewnie to odczuwa, kto kolekcjonuje takie płyty winylowe, szczególnie z polską muzyką, że jest coraz gorzej i cenowo, i jakościowo. No i tutaj, moi drodzy, teraz już to mam. 66 rok, pierwsze wydanie mono, Anna German. No stan po prostu idealny. Tutaj jest tylko, mówię o płycie, tutaj jeśli chodzi o okładkę, no tu jest takie rozcięcie, ale to jest do podklejenia. Zresztą i tak jak na prawie 60 lat, to naprawdę rewelacyjny stan tej okładki. Tym bardziej, że te polskie okładki, sami wiecie, to nie były najwyższych lotów. Co dalej? 67 i też w mono recital piosenek Anny German. To już jest taka okładka laminowana. Pewnie tutaj jak światło pada, to będzie lepiej to widać. No też niebywałe, bo płyta prawie też 60-letnia. Stan świetny. No i generalnie też okładka jak na te lata, no to kurczę. Jedyny minus tej płyty to taki popiwniczny zapach, jak my to określamy, ale o. Mam nadzieję, że dobrze widać, że płyta naprawdę bez rysek, w ogóle Nirmint, można powiedzieć, w skali. Aż dziwne, że to się u kogoś utrzymało. Przez 60 lat nie było grane. Może ktoś kupił. Różne historie miewają płyty. Ale na sam koniec pokazuję Wam płytę, którą, przyznam się szczerze, nie spodziewałem się, że kiedykolwiek ją znajdę na targu staroci. Więc nigdy nie mów nigdy. Absolutnie płyta, którą gdzieś poszukiwałem w otchłaniach polskiego internetu, ale jak się pojawiała, to była bardzo droga, albo po prostu jej brakowało. A tutaj wśród niemieckich takich różnych mieszanych składanek wygrzebałem, moi drodzy, nie uwierzycie, 84 rok, Conan Niszczyciel. Jak ktoś śledzi mój kanał, to wie, że Conana Barbarzyńcę mam. Brakowało mi tego. No okładka niestety, jak widzicie, stan nie jest za dobry. Płyta naprawdę niezły stan. Ona już została przeze mnie umyta, odsłuchana. Jest naprawdę bardzo dobry w stanie. Co tu więcej powiedzieć? No 84 rok, wydanie niemieckie. Chyba jest komplet, tak? Jest Barbarzyńca, jest Niszczyciel. Co tam jeszcze było? No Czerwona Sonia, ale kurczę, to jest ciężko trafić. Naprawdę. Powiem Wam, że jak już to trafiłem, to może i Czerwoną Sonię trafię na starociach. Nigdy nie mów nigdy. Co jeszcze, moi drodzy? Zapraszam Was do oglądania tego kanału, do komentowania. Widzimy, słyszymy się już niebawem. Trochę też fajnych takich na kanale filmów niespodzianek dla Was szykuję, więc bądźcie czujni. No i co? Widzimy, słyszymy się już niebawem. Cześć! Tak się pospieszyłem chyba słuchać tych płyt, że zapomniałem Wam powiedzieć, ile za nie wszystkie zapłaciłem. Ale jeszcze kwestii wyjaśnienia. Jakby ktoś się pytał w komentarzach, to oszczędzę mu czasu. Tak jak widzieliście, to TSA, WW czy Lombard zostały kupione tylko dlatego, że były w idealnych stanach i po prostu będą podmienione na te gorsze stany, które posiadam w swojej kolekcji. A już za całość mówię Wam, ile zapłaciłem. Za WW 2 zł, a za wszystko, co widzieliście, równo wyszło 152 zł, więc myślę, że to naprawdę bardzo dobra cena, bo to jest kwota, uważam, że spokojnie by można było tyle zapłacić za... Nie, wiele więcej za tego Conana by można było zapłacić, a niektóre z tych tytułów to chodzą co najmniej koło stówki, więc 152 zł za te kilka tytułów. Świetny wyjazd, uważam. A jak Wy uważacie, dajcie znać w komentarzach. No i teraz już na pewno cześć!